Okej. Samochód jedzie po mnie, gotowi na safari, dachy otwarte, także startujemy polować zwierzynę, żyrafy, słonie. Zobaczymy, co uda się upolować. Nie, oczywiście tylko obiektywem, a bardzo wiele gatunków tutaj żyje. Lwy, żyrafy, słonie i wiele innych. Tarangire National Park, safari, czas rozpocząć. Witam wszystkich serdecznie. Jesteśmy w Tanzanii, w miejscowości Moshi. Stąd mamy około 230 km do Parku Narodowego Tarangire. Sobie fotki robimy. Pięknie. Okay, so now we are going to Arusha. Yes. Okay. Poranek wita nas bardzo deszczową pogodą, ale według prognoz wszystko ma się jeszcze zmienić. Są jeszcze wczesne godziny i miasto, z którego wyjeżdżamy, dopiero budzi się do życia. Ale przez okna samochodu z zaciekawieniem podglądam, jak mieszkańcy Moshi powoli zaczynają swoje poranne rytuały. Na ulicach pojawiają się sprzedawcy rozstawiający swoje stragany z owocami i warzywami. Powietrze pełne jest zapachów, a w tle słychać dźwięki lokalnych rozmów i odgłosy miasta, które po prostu budzi się do życia z charakterystycznym nieładem na ulicach i chodnikach, kojarzącym się niemal z bałaganem. Jest bardzo fajnie i myślę, że dalej go tak wspierać i mu pomagać. Nie? Na tyle, na ile mogę, bo mówię, chłopak jest dobry. No a przerwa w drodze na safari w jakimś hotelu ekskluzywnym się zatrzymujemy. Nie wiem, będzie fajnie. Po drodze zatrzymujemy się w miejscowości Arusha. Czwarte co do wielkości miasto Tanzanii i jak się okazuje, nasi przewodnicy zaplanowali przerwę w chyba najbardziej prestiżowym hotelu w tej okolicy. 5-gwiazdkowy hotel Mount Meru, otwarty w 2010 roku przez samego prezydenta Tanzanii. If we want, you can test this one. This is nice one. If you want to see cutting, we have knife here. A, It's very sweet 2000. 2000, one avocado. Yeah. Ktoś ma ochotę na awokado? Wystarczy, że zatrzymamy się na moment i już jakby z podziemi pojawiają się handlujący tubylcy, gotowi sprzedać swoje towary. Nice avocado. Nice. Wait, I ask my friends first. How many you want to take? No. 201. What's your name? Tom. Tom Innocent. Okay, nice to meet you. Abraham. Wait. Abraham Tom. Ibrahim. Yeah, Abraham. Okay, and you? Angel. Angel. Okay, good luck, Angel. Okay. See you. See you later. Przed nami jakieś 2 godziny jazdy, a czas biegnie bardzo szybko. Gdy za oknami tyle się dzieje i nawet korki uliczne wyglądają zupełnie inaczej.
Do we stop here or no? Let's talk to the gates. Nawet nie wiem kiedy wydostaliśmy się z zatłoczonego miasta, a krajobraz zmienił się na bardziej sawannowy i jak na filmach z National Geographic ukazywały się z coraz większą częstotliwością wioski plemion Masajów. Okej. Dobrze, zatrzymujemy się wreszcie chwilę odpoczynku od wielogodzinnej jazdy. Miejsce, w którym się zatrzymaliśmy, są tu terytoria Masajów, bo wielu ich tu mijaliśmy. Mam nadzieję coś zobaczyć ich z bliska i widziałem pod drzewami tutaj sobie odpoczywają, coś wyplatają, jakieś kapelusze na przykład. Tutaj mamy lunch, gdzie można coś zjeść, się napić, odpocząć. Drzewa dają... Co jest? Tak, widziałem je wcześniej. No. Piękne, kolorowe, afrykańskie ptaki do tego ćwierkają tutaj. Może mi uda się, spróbuję coś przybliżyć. Zwłaszcza, że te są bardzo kolorowe, niebieskie. I miejsce, w którym właśnie dotarliśmy, nazywa się Tarangire Park. Bardzo ładnie zadbane. Widać, wiele osób tu pracuje, sprząta na bieżąco. Z kości chyba wygląda na to, że największych tutaj zwierząt, taki kopiec, ale myślę, że to są słonia też, ale też innych zwierząt. Pięknie zrobione. Nasza grupa rozkłada się tutaj wśród wielu ławek takich z parasolami. Tutaj mamy lunchboxy, które zabraliśmy ze sobą. Pod takimi jak tutaj parasolami sobie będziemy posiłkować się przed wejściem do Parku Narodowego, przed wjechaniem w sreberku. Gdzieś tam drugą auto już trzeba chyba. Co to było właśnie? Nie wiem, warzywa jakieś. I te samosy? Samosy wszyscy. Ten moment teraz, nie? Jak jemy. Here National Park has a number of elephants, but I don't want to limit you to see much elephant. But these animals, they live in a natural way, so they can move from one area to another. Yeah, they can cross even to the boundary. But here you enjoy beautiful songs from the birds, trees. Any question you guys, you are free to ask. There's also a lot of giraffes here. Yes, exactly. There is a giraffe, Maasai giraffe. They are more common around. They call Maasai giraffe because of the living in the Maasai zone. We call it a Baveti monkey, or we call it also black-faced monkey. They know that tourists coming and is sitting here eating food, so they're coming and grabbing a piece. These are common. Yeah, we have also baboon. Do you know baboon? Yeah. Okay, guys, we are in a few hours to driving inside, and then after driving inside, we have our temple. So we have a few times in driving. So maybe if you are ready, you can start. Jedno ze stoisk, w którym można napić się kawy albo zjeść lody. Proszę bardzo.
gotowi na safari, dachy otwarte, także startujemy polować zwierzynę, żyrafy, słonie. Zobaczymy, co uda się upolować. Wjeżdżamy na teren Parku Narodowego Tarangire. Tak naprawdę pierwszy raz w życiu mam okazję zobaczyć z bliska afrykańskie zwierzęta w swoim naturalnym środowisku. Powaliło go. Nasi tańzańscy przewodnicy świetnie znają te tereny. Znają pewnie każdą drogę, żeby nie powiedzieć każdy kamień. I już w oddali widzimy małe stado zebr. Ale emocje za chwilę będą tylko większe, gdy naszym oczom ukazują się najwyższe zwierzęta świata, a mianowicie żyrafy. Jeju. Bardzo blisko. One robią wielkokotki. Ale porzuca. Łączność radiowa pomiędzy kierowcami w poszczególnych autach daje lepszą koordynację i sprawniej dojeżdżamy do zwierząt, które chcemy zobaczyć. No, tam jeszcze daleko, jeszcze jedna. Jeju. Mimo że oglądanie żyraf żyjących na wolności to wspaniałe doświadczenie, to park narodowy, w którym właśnie jesteśmy, słynie przede wszystkim z ogromnych populacji słoni afrykańskich. No i właśnie do tych zwierząt teraz zamierzamy się udać. Widzimy. Tak, widzieliśmy, no ja mówię, że hagisy Nie nastaję sobie. To więcej. Są już 4 są. No tak. No mamy tylko w tym. Super. Ponoć żyje tutaj około 2,5 tysiąca słoni, a jak wynika ze statystyk, ich populacja sukcesywnie się zwiększa. Zawsze znowu widzieliśmy. Mogę podejść. No, daję chłopka. No, Tak. Manufary! Ale wielkie. Manufary. To się 550 gatunków ptaków czyni to miejsce rajem dla ornitologów. Ponadto krajobraz parku jest usiany starożytnymi drzewami baobab, które potrafią magazynować wodę. Patrzcie, jakie małpy wielkie. Ja cię kręcę, tu jedna, w tych, na lewo od baobab. Ała. To jest ten babun? Fabianek. Na drzewie chyba są, tak, wiecie? jeden. No, no. Zostają. Dwa. Więcej jest. 3, 4, 5, 6. Pełno. Dużo. O tutaj. Tu mamy gatunek, jakiś gatunek przyjechał. Rozpleniły się. Zobaczcie, ile siedzi ich na drzewie w koronie. Pierdala. Patrzcie, jakie O, mają energii. Energii za dużo. Nagrałeś to, Tomek? Niesamowite, zbita każdy na pewno Po drodze napotykamy na rozbrykane stado guźców, inaczej dzikiej świni. Podobno jest ich tutaj bardzo wiele, a i sama nazwa parku Tarangire oznacza rzekę guźców w języku Mbugale. Ale stara. Dojechaliśmy do głównej i największej rzeki w tym parku.
to właśnie tutaj w porze suchej, to jest od czerwca do października, można zobaczyć ogromne stada słoni. I może to się wydawać niewiarygodne, ale stada mogą liczyć do 300 osobników. W tym samym czasie do parku migruje około 250 000 różnych zwierząt, w tym zebry, bawoły i gnu. Park ma powierzchnię 2800 km² i jest szóstym co do wielkości parkiem narodowym w Tanzanii. Liczba turystów odwiedzających to miejsce stale rośnie i tak w zeszłym roku było to ponad 250 000 odwiedzających, co czyni go jednym z popularniejszych parków w Tanzanii, zaraz za słynnym Serengeti czy Ngorongoro. Idą do nas, idą. Dobra, wyjdą nam naprzeciw. Idą z tym małym. Można dać, uciekać od razu? Idą, jeden. Dobra, i zaraz tu trąbę może. Wow. Wow, ten atakuje. Z tej strony. Idzie tutaj, z drugiej strony. Ciekawe, co to było w dzisiaj. Wspaniała roślinność, zwierzęta, słonie, żyrafy, zebry i inne gatunki, które trudno mi wymienić, bo ich nie znałem do tej pory nawet. Na safari można zobaczyć, są na wyciągnięcie ręki. Piękne sawanny, tak jak tutaj po mojej lewej stronie. Różne rzeki, różne jeziorka. Zbiorniki wodne to bez wątpienia miejsca, gdzie zwierzęta z konieczności muszą się gromadzić. I w takie właśnie miejsce zmierzamy, aby podglądać ten naturalny sposób funkcjonowania dzikiej i jakże pięknej przyrody afrykańskiej. Okazuje się, że poza naszą grupą jeszcze kilka innych grup turystów przyjechało obserwować te niewielkie rozlewisko służące jako wodopój, między innymi dla stada zebr, które właśnie po drugiej stronie się zgromadziło. Nasi tańzańscy przewodnicy lubią opowiadać o ciekawostkach tego miejsca i chętnie dzielą się nimi z nami. Przywołuje chyba. Zrobiliśmy małe okrążenie i wracamy w miejsce, gdzie wcześniej było stado zebr. Teraz naszą uwagę zwróciły inne gatunki, takie jak to stado białych ptaków żywiące się w bagnistych miejscach zbiornika wodnego. A wkrótce też dołącza do nich guziec, który najwyraźniej jak każda świnka, nawet ta dzika, lubi się paplać w płotku. Ale nasi przewodnicy dostrzegają inne drapieżniki. Kierujemy się w stronę pobliskich drzew, gdzie najwyraźniej 3 lwy już jakby po wielkiej uczcie leniwie odpoczywają. Szacuje się, że w parku Tarangire żyje około 250 lwów
i populacja jest dość stabilna. Z ciekawostek należy nadmienić, że są to nieliczne populacje afrykańskich lwów, które po prostu wchodzą na drzewa. Większość lwów w Afryce nie wykazuje takiego zachowania. Że powierzchni 100 km2, gdzie więcej gatunków Nasza podróż powoli dobiega końca i kierujemy się do bramy głównej parku. Myślę, że wszyscy uczestnicy są pod niemałym wrażeniem tego, co tu zobaczyli. To wspaniałe, że są właśnie takie miejsca jak tutaj w Tanzanii, które podejrzewam sporym wysiłkiem, nakładem pracy i determinacji są utrzymywane. Chwilkę poczekamy, dojdę do... Tak, no chciał naupę nakręcić, no sorry. A jeszcze na sam koniec korzystamy z okazji i robimy sobie fotki i selfie. Te na tle wiekowego baobabu. Bo przecież taka okazja może się nieprędko powtórzyć. Dodam tylko, że owoce baobabu są bogate w witaminę C, a w parku Tarangire są głównym źródłem pożywienia dla słoni i innych zwierząt. Woda pierwsza, dobra, teraz dawaj drugą, trzecią. To może daj Magdzie kamerę, jak będzie schodziła, że to akurat się wymieni. Oczywiście ludzie mieszkający w pobliżu też żywią się tymi owocami i ja też musiałem spróbować. Drzewa te od dawna znane są jako drzewa życia. Potrafią gromadzić setki litrów wody, a najstarsze okazy mają do 2500 lat. Dzięki, że byliście ze mną do końca. Zapraszam oczywiście do oglądania kolejnych odcinków. Trzymajcie się ciepło. Cześć!